Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips, a dzisiaj za oknem piękna pogoda, słoneczko, więc ja dzisiaj roznegliżowana niczym byłaby wiosna. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek Denko Makijaż, czyli kosmetyki do makijażu, które zużyłam, aby zachęcać Was również do zużywania. Połączymy sobie to z taką krótką recenzją danego kosmetyku i podzielimy sobie dzisiejszy odcinek na kilka takich panelów. Będzie to typowe Denko Makijaż, kosmetyki, które zużyłam, będzie rachunek sumienia, czyli kosmetyki, które wyrzucam, a ich nie zużyłam, no i aktualizacja mojego Project Pan, czyli takiego wyzwania, w którym chcę przez cały rok zużyć dane kosmetyki, m.in. paletę, więc pokażę Wam, co z tego projektu udało mi się już zużyć, a jest tego całkiem sporo i zrobimy sobie aktualizację, jak prezentują się denka w moich kosmetykach i czy one się powiększają, czy nie i w ogóle, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zacznijmy sobie od kosmetyków, które zużyłam poza Project Pan i pierwszą rzeczą, którą zużyłam już w ubiegłym roku, to jest puder Laura Mercier Translucent, ten klasyczny, słynny puder. Udało mi się go wyzerować, zdenkować, tutaj już nic nie ma i potwierdzam, że jest to bardzo dobry puder, który ładnie utrwala makijaż, ale bez efektu pudrowości. To nie jest puder, który matuje na bardzo, bardzo wiele godzin, ale raczej wykańcza makijaż, delikatnie matowi podkład, ale wygląda na skórze bardzo naturalnie i jest taki satynowy na skórze, taki naturalnie wyglądający. Bardzo dobry puder. Myślę, że kiedyś w przyszłości chętnie chciałabym do niego wrócić. Następny produkt to Han Lamination Brow Gel, taki bardzo mocno utrwalający żel do brwi z Han. Bardzo lubiłam ten produkt, zużyłam go całkowicie do zera. Jest to bardzo dobry kosmetyk, uważam, i też w przyszłości bardzo chętnie do niego wrócę, w szczególności dlatego, że jest dobrze dostępny, jest niedrogi i miałam również ten produkt w kufrze, więc jest na tyle dobry, że trafił do mojego profesjonalnego kuferka wizerzysty. Jak lubicie utrwalenie na beton, jak lubicie, kiedy wasze włoski przez cały dzień trzymają się w miejscu, to jest to produkt godny polecenia. Trzeba tylko uważać z ilością, bo potrafi zostawić takie grudki. I bardzo świeże zużycie, bo w zasadzie wczoraj już wydłubałam wszystko, co się po prostu dało. Jest to błyszczyk z Claresy, Sugar Powder w odcieniu Natural. I zobaczcie, że nawet wyjęłam tutaj ten stoper, który blokuje przed wylaniem się nadmiaru produktu, żeby właśnie udało mi się wygrzebać tą łopatką resztkę tego kosmetyku. No i udało mi się już tak zużyć, że już tutaj w zasadzie nic się nie wydłubie z tego, więc jestem bardzo, bardzo dumna z tego zużycia. Ja traktowałam ten kosmetyk w zasadzie jako zamiennik balsamu do ust, bo używałam go rano, wiecie, po pielęgnacji, wieczorem przed pójściem spać, zamiast nakładać balsam do ust, nakładałam ten błyszczyk, bo jest tak fajnie nawilżający i otulający usta, że właśnie po to mi służył. Dlatego tak szybko udało mi się go zużyć. Jeżeli szukacie dobrego pielęgnacyjnego błyszczyku, który ładnie wygląda na ustach, to bardzo Wam polecam. Przechodzimy sobie do rachunku sumienia, czyli kosmetyki, które wyrzucam i są to 4 produkty do ust. Niestety kosmetyki do ust to nie są kosmetyki, które warto trzymać dłużej niż przewiduje data ważności. Można tą datę ważności delikatnie przeciągnąć, no ale na pewno nie w latach. Ja niektóre te kosmetyki trzymałam na taką czarną godzinę, bo to są wszystko ciemne odcienie, których nie nosi się na co dzień, więc wiecie, no trudniej jest je zużyć, więc zacznę sobie od pomadki z Melchiora. Piękny odcień, Mysterious on się nazywa. No tutaj już widać na powierzchni, że robią się takie delikatne, jakby takie malutkie bąbelki, co świadczy o tym, że produkt jest przeterminowany. I ja go już dawno nie używałam, ale właśnie trzymałam na wszelki wypadek, gdybym chciała zrobić sobie jakiś make-up z takimi właśnie ustami. Myślę, żeby w przypadku takich bardzo ciemnych pomadek szukać mniejszych opakowań, jakichś miniaturek lub czegoś takiego, bo po prostu ciężko jest zużyć taki bardzo ciemny kolor, jeżeli nie używa się go codziennie. Kolejna pomadka, o którą bardzo często mnie pytaliście, kiedy miałam ją na sobie i w zasadzie nie ma jej zbyt dużo tutaj w opakowaniu. Tutaj może nie widać, no bo ona jest pokryta, ale ja widzę mniej więcej, dokąd jest kosmetyk, to tutaj, tak wiecie, zostało trochę bardziej na brzegach tego kosmetyku. Nie ma go jakoś bardzo dużo. To jest pomadka z Colourpop i ona jest w odcieniu Two Lips. Piękny kolor, bardzo wyjątkowy. Uwielbiałam go i bardzo ciężko mi się z nim rozstać, bo on już chyba nie jest dostępny, nie jest produkowany. I gdybym mogła go kupić ponownie, bardzo chętnie bym go kupiła ponownie, bo jest przepiękny, bardzo oryginalny odcień. Taki brązowo, fioletowo, chłodny.
bardzo ładny. Następnie pomadka z Hean Luxury Matte Liquid Lipstick. To są matowe, zastygające pomadki. Ja mam w odcieniu 06 Pin Up. Tutaj też nie ma jej dużo, ale jest już po prostu stara. Nie wiem, czy kupię ponownie, bo chyba wolę klasyczne szminki kremowe, jeżeli chodzi o czerwienie. Niemniej była spoko jak na matową, zastygającą pomadkę. No i tutaj też mi się ciężko rozstać z tym kolorem. Jest to matowa pomadka z MAC'a. Też tutaj widzę jakieś takie przezroczystości. Ona też jest porządnie zużyta. Można by było nawet tak podciągnąć ją pod denko. I to jest pomadka Retro Matte w odcieniu Oh Lady. Bardzo efektownie wygląda na ustach. Dosyć mocno zastyga na dosyć taki suchy mat, ale też całkiem fajnie się trzyma, nie rozmazuje. Używałam jej kilka miesięcy temu tak raz do jakiegoś makijażu i już widzę, że ona już tak się nie rozkłada ładnie, że już trochę się marzy ten kolor, gdzie ona krycie miała po prostu perfekcyjne, więc po prostu ta formuła już jest po prostu za stara, żeby fajnie się sprawdzała na ustach, więc też żegnam się z nią. Była piękna. Ale z tym to walczę, słuchajcie, cały czas walczę ze sobą. Muszę to wyrzucić, kurde, ale taki ładny kolor, jeny. Lampka mi zgasła, wy nic nie mówicie. I przechodzimy do Denex Project Pen. Pierwsze moje zużycie to jest mgiełka z Glam Shopu, to jest mgiełka do twarzy wykończeniowa, wykańczająca i jej nie było dużo, ale udało mi się ją całkiem szybko zużyć. Jest to fajna mgiełka, która ściąga pudrowość z naszej skóry i zostawia taki efekt lekkiego nawilżenia. Natomiast nie jest to mgiełka typowo utrwalająca, więc jeżeli szukacie czegoś, co przedłuży trwałość waszego makijażu, to uważam, że ta nie do końca, bo ta jest bardziej czymś, co po prostu sprawi, że nasza skóra wygląda tak bardzo naturalnie, jakbyśmy nie mieli grubej ilości podkładu czy pudru. Niemniej jak na taką nawilżającą, taką wykończeniową mgiełkę, bardzo, bardzo dobra. Następnie produkty, które trochę mnie męczyły, czyli różnego rodzaju kredki i eyelinery. I słuchajcie, udało mi się zużyć ten eyeliner, wspominałam na wstępie tego projektu, że nie wiem, czy mi się go uda zużyć, bo ta końcówka eyelinera tak mi się szybko zniszczyła i ją przycięłam. I jak ją przycięłam, to robiły się bardzo grube kreski, ale wiecie co, po prostu wykorzystałam ją do stworzenia artystycznego makijażu. Chciałam na pół twarzy wymalować sobie takie różne wzory i po prostu wykorzystałam do tego ten eyeliner i bardzo szybko go dzięki temu zużyłam. Jeżeli chodzi o samą formułę, jest ok, ale no ten pędzelek szybko mi się tak sfarfoclował na końcu i nie do końca łatwo mi się nim pracowało, więc nie wiem w sumie, czy polecam. Formuła jest ok, ale ten pędzelek u mnie szybko się po prostu zużył. Kolejny eyeliner, tym razem z Lovely, to jest Pump Up Brush Eyeliner w odcieniu Deep Black. I ten, muszę przyznać, bardzo mi się spodobał, w szczególności ze względu na końcówkę, która nie jest gąbeczką, a włoskami takimi sztywniejszymi, więc bardzo ładnie robi się tym kreskę. Można robić bardzo precyzyjną, cieniutką końcówkę. I też ta końcówka się tak szybko nie niszczy jak piankowe końcówki. Formuła sama w sobie też jest ok, nie zastyga na taką skorupę, nie rozmazuje się. Oczywiście przy tłustych powiekach potrzebna jest baza i tak dalej, żeby makijaż się trzymał. Nie jest to eyeliner wodoodporny, ale jest trwały. Byłam z niego bardzo zadowolona. Zużyłam razem z wami na wizji konturówkę kredkę wodoodporną z Golden Rose. To jest Waterproof Eyeliner w odcieniu 01 czarnym. To jest taka wysuwana, zastygająca kredka. Dla mnie przeciętniaczek. Niby zastygająca, ale jak zrobiłam na przykład na górnej linii wodnej kreskę, to odbijała mi się na dolnej, więc niby zastygająca, nie do końca, nie najgorsza, nie najlepsza. Myślę, że nie kupię ponownie, bo chcę po prostu kupować superanckie rzeczy, a nie przeciętne. Zużyłam niebieską maskarę z Vipery, to jest Vipera Pin Up Lash. Niestety nie pamiętam, jak nazywał się odcień, ale to jest ta niebieska, może szafir, może coś takiego. Uważam, że jest to bardzo dobra maskara kolorowa, bo wiemy, że te kolorowe maskary często są takie sobie, że ciężko jest zbudować objętość, ciężko, żeby był widoczny kolor. W przypadku tej maskary fakt, że trzeba nałożyć tak z 3 warstwy, żeby mieć fajną objętość, taką jak ja lubię na rzęsach, ale myślę, że 2 to już są takie, że te rzęsy są widoczne i faktycznie ma ładny, intensywny kolor. Poza tym nie kruszy się i nie rozmazuje, co jest dla mnie ogromnym plusem. Nieraz miałam ją na jakimś treningu, gdzie się spociłam, gdzie się zdyszałam, zmachałam i nic mi się absolutnie z tą maskarą nie działo, więc uważam, że jest to naprawdę fajny wybór, jeżeli szukacie kolorowej maskary.
maskary. Następnie zużyłam klasyczną czarną maskarę od Dr. Ireny Eris Extreme Volume Mascara. To jest dla mnie maskara wszechczasów, moja absolutnie ulubiona. Już mam backup tej maskary, już mam za sobą w szufladzie drugi egzemplarz, bo jest to dla mnie najlepsza maskara, jaką miałam. Wspaniała, gęsta formuła, którą można superancko, intensywnie zbudować rzęsy. Nie kruszy się, nie rozmazuje, nie szczypie w oczy. Wspaniały efekt, bardzo szybko uzyskujemy objętość, więc nie trzeba się mocno namachać. Spełnia wszystkie moje oczekiwania i zdecydowanie kupię ponownie. Już mam zresztą, ale gdybym miała jeszcze raz, to jeszcze bym raz kupiła. I ostatnia rzecz, którą zużyłam, to konturówka Eveline Make a Shape w odcieniu Milk Candy. I tutaj ta konturówka ma swoje plusy i minusy. Jej największym plusem jest to, że jest to bardzo trwała konturówka, taka zastygająca, która sunie bardzo kremowo po ustach, ale po chwili zastyga i już jest taka ciężko do ruszenia, ciężko do rozpracowania. Jeżeli nie mamy wprawy w malowaniu ust, to może ona sprawiać kłopoty, ponieważ kiedy będziemy poprawiać w jednym miejscu kilkanaście razy usta, albo zrobimy sobie obrys i za chwilkę wrócimy, żeby sobie coś poprawić, to możemy ściągnąć to, co już namalowaliśmy, bo robi się, mówię, taka z tego skorupka delikatna. Więc w tym wypadku jest na pewno trudna do pracy dla osób, które nie mają zbytnio, co tutaj mi sterczy, doświadczenia jakiejś wprawy w malowaniu ust. Natomiast ta trwałość jest jednak godna polecenia, bo tak jak wspominałam, zastyga, więc i kremowa pomadka nałożona na wierzch lepiej się trzyma, no i sama konturówka w sobie chroni przed rozmazywaniem się innych kosmetyków, rozmazywaniem się samej konturówki. Ja byłam z niej zadowolona, uważam, że fajnie jest mieć coś takiego w kosmetyczce, co będzie mega trwałe, czego nie trzeba będzie co chwilkę poprawiać. Więc czy kupię ponownie? Mam inne odcienie, więc potestuję sobie jeszcze inne odcienie, poużywam, ale myślę, że chętnie bym do niej wróciła. Zużyłam również kredkę do brwi Brow Creators Lovely 3 w 1. Ona ma z jednej strony kredkę, z drugiej strony puder i z trzeciej strony maskarę. I mam takie mieszane uczucia co do tej kredki. Uważam, że nie jest to najgorszy produkt, ale nie jest to mój ulubiony kosmetyk. Po pierwsze, ta maskara, owszem, troszeczkę farbuje brwi, w sensie troszeczkę zmienia ich kolor, ale kompletnie nie utrwala, jakoś ich nie zagęszcza, nie układa zbyt mocno, więc tylko tyle, że delikatnie nadaje kolor włoskom. Co do pudru, ja praktycznie nie czuję, że on cokolwiek maluje. Tutaj tak jakieś takie grudy zostawia. Nie używałam go prawie wcale, tak sporadycznie, ale nie byłam jego fanką. No i kredka, która miała bardzo ładny odcień, tutaj muszę pochwalić, ale zdecydowanie lepiej sprawdzała się do wypełniania brwi niż do nadawania im ładnego kształtu. Tutaj mi brakowało właśnie precyzji przy tej kredce. Zużywałam ją również jako kredka do ust, jako kontur i dzięki temu szybciej udało mi się ją zużyć. Nie jest zła, ale wolę inne. No i na deser zostawiłam sobie aktualizację moich denek, czyli jaki mam poziom zużycia danych kosmetyków. Jest tutaj całkiem dobrze, tak mi się wydaje. Zacznijmy od kremu BB Dr. Irena Eris Clinic Way. Tutaj nie za bardzo widać zużycia, ponieważ w środku opakowania jest powietrze, którym łatwiej mi się spompuje. Oczywiście mogłabym to powietrze wycisnąć, żeby było widać, ile jest zużycia, ale wtedy trzeba po prostu wyciskać ten kosmetyk, a tak to lekko naciskam tubkę i po prostu mi wylatuje, ale jest go mniej więcej tyle. Myślę, że mam całkiem ładne zużycie, powinnam może sobie zaznaczać jakoś markerem, co tutaj nie za bardzo widać w tym opakowaniu, ale tak mniej więcej, tak pod światło widzę, że gdzieś dotąd tego kosmetyku mi zostało. No myślę, że to jest kwestia miesiąca, dwóch i go zużyję. Podobnie sprawa się ma z korektorem Clarins Instant Concealer, którego zużycia też nie widać. Nawet tutaj próbowałam sobie podświetlać latarką. Myślę, że zostało może gdzieś z tyle, że tak jest naprawdę na dnie już niedużo. I też nie chcę wyciskać tego powietrza ze środka, bo po prostu łatwiej mi się wyciska, kiedy opakowanie jest takie napompowane. Też nie zostało mi go dużo. Bardzo żałuję, a z drugiej strony się cieszę. Następnie korektor MAC Pro Longwear, który ostatnio testuję jako bazę pod cienie. Tłuste powieki i opadające powieki mają problem z używaniem korektorów jako baza, bo po prostu one się nie sprawdzają, nie trzymają cieni, wszystko się roluje. Ale okazuje się, że ten jest całkiem
ma potencjał w każdym razie. Jak przypudrowuję powiekę sobie pudrem i nakładam cieniutką warstwę tego korektora, to całkiem dobrze utrzymuje się moje cieniowanie na oczach, więc najczęściej używam go właśnie w tej formie, w taki sposób, ewentualnie do rozjaśnienia sobie brwi i robienia efektu bleach brows, ponieważ on pod oko to się raczej nie nadaje. Jest mocno zastygający, taki bardzo trwały, więc podkreśla po prostu wszystkie zmarszczki. Przez to, że nie używam go cały czas codziennie, to zużywanie go potrwa na pewno trochę dłużej. Niemniej, wiecie, mam czas, nie spieszę się. Przejdźmy do bronzera kremowego od Danessy Myrix. Na początku wyzwania tutaj to zagłębienie nie było tak do końca pociągnięte, teraz mam tutaj po całej długości. Natomiast zastanawiam się nad wymianą tego kosmetyku na coś innego, ponieważ myślę, że jednak częściej sięgam po suche bronzery. Ja też nie używam jakoś bardzo często, nie robię konturowania, takiego intensywnego brązowienia. Więc tak rozważam zamianę na jakiś inny kosmetyk, ale muszę się jeszcze chwilę zastanowić. Następnie róż z Bobbi Brown i tutaj myślę, że to zużycie jest całkiem widoczne, w szczególności, że ostatnio wyczyściłam sobie to opakowanie, więc widać dokładnie wielkość tego denka, no i moim zdaniem jest całkiem pokaźne. On jest bardzo wydajny, bo jest ciemnym odcieniem, więc niewiele trzeba go nałożyć, żeby był widoczny, więc zużywanie go na pewno jeszcze trochę potrwa. Do końca roku na pewno się wyrobię, tak myślę, ale mam nadzieję, że może jednak trochę szybciej. Produkt, z którego jestem bardzo dumna, to rozświetlacz Vibo Diamond Illuminator. Mogliście już zobaczyć w jednym z odcinków, gdzie robiłam makijaże z Project Pan, że no pojawiło mi się denko. Przed challenge'em go w ogóle nie było, więc jest to motywujące. Przede wszystkim, wiecie, dłubanie w jednym miejscu robi robotę. U mnie jak już się pojawiło to denko, cieszyłam się jak dziecko. A teraz za każdym razem, jak go używam, to te denko się powiększa i jest to super motywujące do zużywania kosmetyku. Także widzimy, że zużywanie idzie mi całkiem nieźle. Czy dam radę do końca roku? Wish me luck. Mam tutaj niebieski eyeliner z Vipery, którego zużycia też ciężko jest mi pokazać. Już mam wrażenie momentami, że on już tak słabo pisze, ale później tak jakoś się rozpisuje i dalej pisze, więc nie wiem, kiedy go zużyję. To jest taki mój produkt, na którym chciałabym się skoncentrować mocniej i szybciej go zużyć, bo eyelinerów też nie powinno się jakoś długo po terminie używać, a już ma jakiś czas, więc chciałabym go zużyć w pierwszej kolejności, także myślę, że skoncentruję się w tym czy w przyszłym miesiącu właśnie na zużyciu tego kosmetyku. Jak zużyłam kredkę do brwi, to wróciłam sobie do moich cieni do brwi z Hean. No i tutaj mam nadzieję, że chociaż jakieś malutkie zużycie jest widoczne, to zagłębienie już było wcześniej, ale mam nadzieję, że chociaż troszeczkę się pogłębiło. Wiadomo, to są cienie, więc nie trzeba ich dużo nakładać, ale liczę, że do końca roku uda mi się zdenkować ten kosmetyk. Rzecz, której żałuję, że dodałam do Project Pan, to są te dwa cienie. Tego użyłam 2 razy, tego ani razu, ponieważ mam w tym wyzwaniu paletę i na niej chciałabym się skoncentrować. Tam jest aż 9 cieni, co jest dla mnie wyzwanie, bo używam też innych kosmetyków, więc dołożenie tych dwóch dla mnie z perspektywy czasu patrząc nie było dobrym posunięciem. Myślałam, że właśnie dobrze, że będę miała jakieś inne kolory, ale czuję taką presję, że zużywam sobie tą naturalnie różową, a jeszcze te leżą i są tak rzadko używane i wydaje mi się, że z nich zrezygnuję. Jeszcze muszę chwilkę to przemyśleć, ale wydaje mi się, że z nich zrezygnuję albo zamienię na coś innego. Następnie konturówka z Glam Shopu Mleczna Czekolada. Jak widzicie, jest już taka malutka i jak w pewnym momencie uświadomiłam sobie, jaka ona jest malutka, to zaczęłam żałować jej podczas używania, że używałam bardzo malutko, albo rezygnowałam z jej użycia na rzecz czegoś innego, bo bałam się, że jak ją zużyję, to już nie będę jej mieć. Więc żeby swobodnie sobie ją zużywać, kupiłam sobie drugi egzemplarz. Bo wiedziałam, że te konturówki już nie są w ofercie stałej Glam Shopu, więc znalazłam gdzieś w drogerii DM jeszcze taką sztukę i zrobiłam sobie po prostu zapas, więc mogę ją swobodnie używać i zużywać i myślę, że całkiem szybko uda mi się ją zużyć. Uwielbiam tą konturówkę. Błyszczyk z Hean Fullness Hemp Menthol mam dotąd go, więc już całkiem będzie fajnie mi szło. I niedługo zacznę pewnie wydłubywać już ten produkt tak po bokach, może wyciągnę sobie stoper, ale dobrze jest te stopery wyciągać na sam koniec, bo jak się je wyciągnie, to robi się po prostu jeden wielki bałagan. No ale ten błyszczyk zbliża się już ku końcowi. Myślę, że przy kolejnym update'cie już go nie będzie. Szminka Han Luxury 702 Smoke
Nude. Czasami twierdzę, że to był świetny wybór, a czasami żałuję, że ją wzięłam. W szczególności żałuję, kiedy używam tej palety, która jest różowa i przy tej różowej palecie, przy różowych oczach, ona wygląda bardzo źle, niezdrowo i tak blado i nie pasuje, więc jak chcę robić makijaże tylko kosmetykami z Project Pan, to one ze sobą nie pacają, ale jako alternatywę dokładam sobie trochę tego różu kremowego na środek ust i już jest ok. Nie wiem, czy widać zużycie, wiecie, to jest kremowa szminka, ja ją pewnie będę zużywała do końca roku. Mam nadzieję, że szybciej, bo już troszkę mi się znudziła. Myślę, że to jest dla mnie najtrudniejsza rzecz do zużywania, bo lubię zmieniać kolory ust, lubię kupować nowe produkty do ust i ciężko jest mi się tak trzymać jednego kosmetyku, jeżeli to nie jest po prostu jakiś zwykły, wiecie, transparentny błyszczyk lub coś takiego, to jakoś tak ciężko mi z tym idzie, ale się trzymam, będę silna. No i na deser nasza paleta, która nie była ani trochę zdenkowana, kiedy robiłam intro do tego projektu, a teraz prezentuje się w ten sposób. Jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że migoczą tutaj aż 3 denka i mam tutaj denko w tym cieniu, w tym, o tutaj, no i w tym błyszczącym. Ten cień był dosyć łatwy do zdenkowania, ponieważ jest to jasny kolor, więc można go nałożyć w kąciki, na środek powieki, jeden cień na całą powiekę jako rozświetlacz, więc bardzo szybko szło mi go denkowanie. Ten cień kiedyś mi się rozkruszył, więc przy prasowaniu go on nie miał takiej stabilnej formuły, więc też dosyć łatwo było mi tutaj wydłubać denko, ale też używałam go dosyć często, bo jest jasnym kolorem, więc wiecie, jeden cień na całą powiekę i eja. Natomiast tutaj udało mi się dosięgnąć dna, kiedy robiłam sobie z tego cienia eyeliner. Po prostu wydłubałam troszkę, żeby zmieszać z płynem Duraline i dzięki temu dłubaniu właśnie udało mi się zrobić denko. No jestem mega dumna z tej palety, że widać te denka, że one się pojawiają, że one się poszerzają, to jest niesamowite. Nigdy nie sądziłam, że uda mi się to osiągnąć, więc mega jaram się tym, że są tutaj denka. Czy uda mi się zużyć całą paletę w ciągu roku? Nie wiem, ale jak ją tak porządnie zmaltretuję, to i tak będę z siebie dumna. Po krótkiej naradzie z samą sobą postanowiłam wymienić niektóre produkty z Project Pan i pierwszym z nich będzie ten kremowy bronzer od Danessy Myricks, dlatego, że nie robię zbyt często intensywnych policzków, nie brązowię się, więc łatwiej byłoby mi używać po prostu klasycznego pudrowego produktu i zamieniam Danessę Myricks, moją ukochaną, na również ukochany bronzer od Dr. Ireny Eris w odcieniu Warm. Używanie go jest bardzo, bardzo effortless, więc zamieniam sobie na ten. Kurde, jaram się. Bardzo się cieszę, że go wybrałam. Postanowiłam również zrezygnować z tych 2 cieni, które przygotowałam sobie. To są cienie z Glam Shopu. Ponieważ chciałabym się skoncentrować po prostu na tej palecie naturalnie różowa, tu mam aż 9 cieni, więc nie potrzebuję więcej, ale w ramach rekompensaty pomyślałam, aby dołożyć sobie cień w kremie, który jest w odcieniu trufla i może być też fajnym produktem do podbicia tej palety, bo paleta jest różowa, a tu mam brąz, więc będę mogła troszeczkę modyfikować sobie tonację. Myślę, że też raz na jakiś czas jako jakiś produkt do konturowania, czy jakaś konturówka do ust, czy pomadka do ust, czy eyeliner. Będę mogła go na różne sposoby używać, a data ważności jest do końca roku, więc tak akurat w zasadzie, więc zamieniam sobie 2 suche cienie na 1 kremowy. Jak zużyłam konturówkę z Eveline w odcieniu Milk Candy, to od razu zaczęłam używać tej, więc mogę ją w sumie dorzucić do projektu. To również jest Eveline Make a Shape, tylko tym razem w odcieniu Nude Beige, więc zamieniam tamtą konturówkę na tą. Tutaj jej ilość jest taka, więc też całkiem, zobaczcie, tak wypadają. Właśnie to jest kolejny minus tych konturówek, że te gryfy się łamią i potrafią wypadać, więc dokładam sobie tą konturówkę i na koniec postanowiłam dorzucić jeszcze Claresa True Glue, czyli mocno utrwalający żel do brwi, którego i tak potrzebuję niemalże każdym makijażu, więc jego zużywanie powinno być dla mojego serduszka miłe, przyjemne i bardzo satysfakcjonujące. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie mi znać, czy miło Wam się oglądało denka w makijażu. Kiedyś to wydawało mi się totalnie abstrakcyjne, dlatego postanowiłam zrobić sobie wyzwanie i zużywać kosmetyki do makijażu. Dajcie mi znać, jak Wam idzie zużywanie, co ostatnio zużyliście. No i widzimy się w kolejnym update'cie za jakiś czas. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Aby go nie przegapić, koniecznie subskrybujcie kanał i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!